Pierwsza część trasy, czyli pociąg z Krakowa do Rzeszowa. Jest przed 6, wyjeżdżam o 6, 7:50. Powinienem być na miejscu w Rzeszowie. W tym momencie jadę sobie jeszcze jakieś 20 km na północ, koło lotniska w Jasionce, tam przez lasek. Gdzieś na 19 odbijam już na zachód, no i mniej więcej do Tarnowa, powiedzmy, że wzdłuż A4, ale lasami gdzieś tam na północ, trochę od A4. No i zobaczymy, 214, więc powinna być przyjemna wycieczka. Ma dzisiaj trochę wiać, akurat boczny. Myślałem, że się za Niepołomicami przynajmniej zmieni, ale chyba nie. Na razie do lotniska taka średnio ciekawa ta droga, ale przynajmniej z wiatrem jest 38-40, jakoś się leci. Jeśli dobrze pamiętam, to po prawej powinno być lotnisko w Jasionce, a ja będę odbijał w lewo zaraz i już powoli bardziej leśnymi drogami. Jeszcze parę kilometrów, jeszcze jakieś 10 chyba na północ, a potem już na zachód. No i zjazd przy lotnisku w Jasionce. Powiem szczerze, że taki trochę gruby ten ślub. Czyli jakieś 30-40 km w miarę leśnie, potem trochę mniej, potem znowu trochę bardziej. Tarnów gdzieś na 109. Myślę, że coś można przekąsić. Zaplanowałem najpierw w zasadzie objechać Tarnów, ale w sumie pomyślałem, że nigdy w zasadzie nie byłem chyba w Tarnowie, nawet nie wiem. Więc czemu by nie przejechać przez rynek, zobaczyć może jakąś kawkę. Więc Tarnów, a potem też Lasy Radłowskie w końcu, bo od Krakowa jakoś ciężko mi dotrzeć. Więc Lasy Radłowskie, no i tak powoli Niepołomice, Puszcza Niepołomicka, no i już WTR-em do Krakowa. No pięknie. Pięknie, trochę jak Stary Sącz. Ale nie da się ukryć, że wieje. Oj. A i tak jestem trochę osłonięty. Psiaczki. Coś piórki. O. Pięknie. Przygoda.
Leśnictwo Budy. No nie mogę powiedzieć, że jest brzydko. Bo nie jest. Coś pięknego. Rezerwat przyrody Zabłocie. Pięknie. No faktycznie trochę błota się pojawiło. Rezerwat Zabłocie. Nadal. Gdańsk. Stop, obiekt kontrolowany, poręby, zakaz wstępu, no entry. To pewnie dlatego miałem skręt tam w prawo, który nie będę ukrywał, że zignorowałem go, bo tak. A zresztą zaraz zobaczycie. O. Okidok. No to jakoś musimy się Szybki posunie zmiany baterii, ale jeżeli tak wyglądają u nas roboty kurcze leśne, to ja pierniczę. To jest zrujnowane wszystko. Masakra. No nic, let's go. Takie Jesus. Ble. Że tak się wyrażę. Jakoś tak się chłodniej w tym bucie zrobiło nagle. No nie wiem, nie tak sobie wyobrażałem dzisiejszą przechadzkę, przejażdżkę. No to jeszcze jeden rów, jestem na jakiejś drodze. Kurza, twarz. Dobra. Jedźby, bo mnie nawet przez nogawki pożarły. No trochę wieje, nawet tutaj czuję, pomimo tego, że jestem w lesie osłonięty, troszkę czuć. Było już błoto, to teraz takie błotko z piaskiem. Mięsiste. Może to nie wygląda jakoś tak zbyt hardkorowo, ale jest dosyć mięsiście.
I tak. O, no właśnie się może zajmę jazdą. No proszę bardzo, tak, wirus afrykańskiego pomoru świń zmienił moją trasę. Mogę tu wejść, nie mogę tu wejść. 3 minuty googlowania i okazuje się, że mogę przejść przez bramkę. Ale ja mam zamknąć. Okej, no żadna świnia ten nie przejdzie. Jeszcze szybki przepak pod bramką, bo jednak trochę się ciepło zrobiło. Sarenka. Coś ma maleństwo. Au. Jakoś pojawiło się sporo strzelnic za tą bramą. Takich myśliwskich, ambon. Jak przez chwilę się zastanawiałem, czy ja tu w ogóle powinienem być, ale nie było żadnych zakazów, drogowskazów i innych, więc już powoli chyba wyjeżdżam. 200 metrów jeszcze. Pięknie świeci słońce i w słońcu jest, nie wiem, z 20 pewnie. Z rano w Krakowie jak wyjeżdżałem były 3 stopnie. Do Rzeszowa jak dojechałem to miało być niby 8 i chyba było, także powoli, nieśmiało rozpinam się. O, jest dobrze. Ale wieje. Nie wiem, czy to słychać, ale daje. Tak jak mi się wydawało, zasięgnąłem języka u... Tutaj pan przechodził. Lokal z przypadkiem jakiegoś sklepu w pobliżu nie ma. Pan pokiwał z uśmiechem głową i mówił, nie. Gdzieś tam na Dębicę, jak pan będzie jechał, to może. Także no jedziemy na Dębicę. Znaczy tak czy siak. Nie to, że sklep jakoś wybitnie nie jest potrzebny, ale no przydałby się. Czwarty kilometr, sklep zaliczony, płyny uzupełnione, na spokojnie. Ale jak wieje, to wieje. Prosto w pyszczek.
i to tak wieje. Koło 13-14 zapowiadano w Tarnowie jakiś deszczyk. Widzę faktycznie chmurki takie trochę się zebrały granatowe przede mną. Ale zobaczymy, może się uda jakoś tak koło 12, w zależności od tego leśnego odcinka, jak on to będzie szybki. No, przeskoczyć tego nie przeskoczę. Jakoś tak. Nie ukrywam, że ten wiatr mnie mocno zmęczył, ale oryginalny plan był, żeby dzisiaj przejechać Melodunajec z Zakopanego do Ujścia i potem do Krakowa. I to byłby fantastyczny wiatr do tego. I tak miało być. Ale okazało się, że w Zakopanem weekend majowy troszkę jakby wiało. Ale okazuje się, że weekend majowy w Zakopanem rozpoczął się trochę wcześniej. Nawet wcześniej niż ja sądziłem. Już nie pamiętam, sprawdzałem w poniedziałek, chyba były bilety, we wtorek już nie było. No to teraz już na pewno Tarnów. Pięknie, muszę przyznać. Tarnów zaliczone, pojedzone, popite, ale wieje, kurde, non stop. Trochę się porozbierałem, ale się zastanawiam, czy jak ten wiatr daje.
A, jestem na jakiejś wyspie. Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska. Teraz nawet w lesie wieje. Nie wiem, wszędzie wieje po prostu już. Nadleśnictwo Bartucice. Czyli skończył się asfalt, urwał się nagle i jesteśmy w lesie. Krótki przystanek, około 400-letni dąb. Robi wrażenie. Troszeczkę ukryte. No dobra. O, ścieżka rowerowa. Okolice Ujścia Solnego, więc już powoli coraz bliżej Niepołomic, ale jak wiatr to jest męczący element. Już nie chce mi się myśleć, nie chce mi się mówić. A wszystko przez ten szum. Jestem strasznie podatny, ten szum mnie tak denerwuje. Już próbowałem różnych rzeczy. Dotarłem ostatnio dla stoperów do... Wow, nie po polsku, wróć. Ostatnio dotarłem do stoperów, ale pływackich, które nie wyciszają tak, że się nic kompletnie nie słyszy, co się dzieje dookoła, ale jednak delikatnie jakby górne rejestry obcinają, znacznie lepiej się jedzie. Ale oczywiście położyłem na stole i nie wziąłem chyba. Albo co gorsza, leżą w plecaku. Wszystko jest możliwe. No nic. No i oficjalnie wjeżdżamy do Paszczy Niepołomickiej. Z tego co tu widzę, ułożyłem sobie asfalcik przez puszczę już. Chyba podświadomie wiedziałem, że sobie wyrypę zrobiłem tam na początku. Ale przyjemnie, pięknie.
Nie pamiętam jak sobie trasę puściłem, ale chyba przez Wolę Batorską w prawo i potem już na WTR, no i WTR-kiem do Krakowa, także to tam już zostanie z 3 dyszki chyba, 30 parę, jakoś tak. I dobrze mi się zdawało. Wola Batorska już wygłuszam uszy czym się da, nawet słuchawki niepodłączone, żeby tylko wiatr trochę ulżał i zdecydowanie lepiej. Także to jest, o tym nie mogę zapominać. Męczarnia. No i wjeżdżamy na WTR, czyli naszym oczom ukazuje się Wisła. Proszę bardzo. Oj. Myślałem. Opa! Co za widoczki. Pięknie. Idealnie, z 5:30. Tak przeliczałem trochę, myślałem, że będę na 18, chciałem być 10 godzin, biorąc pod uwagę, że gravelowa wersja. No i w sumie pół godzinki jeszcze gdzieś tam akurat się dobiję do centrum. Nieźle. Witamy na krakowskim Kazimierzu. Wydało się bardziej gravelowo północą od A4. Będę musiał sprawdzić, ale wydaje mi się, że nie, że wycisnąłem tam wszystko. Może WTR gdzieś tam jeszcze można wołami się przeciskać, ale ja wolałem las. Więc wszystkie lasy po drodze, większość zaliczono. Rzeszów, Kraków 212 dokładnie. Błonia za niedaleko. Okej.